Jak zabezpieczyć firmę przed odejściem najlepszego pracownika lub pracowników? Zobacz, w większości firm występuje takie zjawisko, że firma stawia na jednego, dwóch, czasami trzech świetnych pracowników, ekspertów, po prostu najlepszych wymiataczy. I czasami są to handlowcy, czasami są to instalatorzy, jacyś budowlańcy, technicy, branża nie ma znaczenia. Po prostu taki system bardzo często widzę w firmach, którym pomagam, które pomagam uporządkować i to jest dość poważny problem. Bo tacy ludzie są bardzo często faworyzowani, są doceniani słownie, są doceniani finansowo, są czasami nawet wywyższani, są brani za przykład. No zobacz, jak tam Piotr super sprzedał, a ty? Ale to, że oni są świetni, to jest jedna strona medalu. Ale czasami bywa tak, że ci ludzie zaczynają wykorzystywać swoją pozycję. Z jednej strony, na przykład mówią, ja jestem taki świetny, no to teraz szefie, to dawaj to, co ja chcę. Okay? Zaczynają czasami manipulować, czasami zaczynają nawet szantażować swoich szefów, a czasami mają jeszcze gorsze intencje, bo wiedząc, że są na przykład świetnymi handlowcami, mówią sobie, to ja sobie taki sam biznes postawię, przecież ten mój szef, co on tam wie, ja to zrobię lepiej. No niestety widziałem to już nie raz i bardzo przykre było dla mnie, jak widziałem, że na przykład taki świetny pracownik już poczuł się tak pewnie, że zaczął naprawdę straszyć swojego szefa, że się zwolni, jeżeli ten nie da mu podwyżki, samochodu nowego i tak dalej. Natomiast wiadomo, że w każdym biznesie jest pewien pułap, którego szef, właściciel nie chce przekroczyć. Okay? I nieraz zdarzyło się, że ten pracownik mówi, to odchodzę. No i odszedł. Czasami zdarzało się, że szef go zwalnia. Mówi, to ja cię zwolnię. Okej. I odszedł. Natomiast samo odejście, no to jest czasami trudne organizacyjnie, ale bardzo często firma dostaje po prostu po tyłku, gdy taki świetny 1, 2 albo 3 specjalistów odchodzi i bardzo mocno przekłada się to na sferę biznesową. Dlatego w tym odcinku wyjaśnię, jak sobie z tym poradzić. Cześć, nazywam się Piotr Szpytel i zawodowo wraz z zespołem pomagam poukładać firmy naszym klientom, przedsiębiorcom. To układanie pomaga im z jednej strony pracować mniej, zazwyczaj kilka godzin mniej dziennie i zarabiać więcej. Tutaj wyniki sięgają 20-30% na plus już w drugim roku współpracy, a na tym kanale całkowicie bezpłatnie dzielę się wskazówkami, podpowiedziami właśnie jak pracować mniej, zarabiać więcej, a w dzisiejszym podzielę się jak zabezpieczyć swój biznes przed tym, żeby odejście kluczowych pracowników nie spowodowało tragedii w firmie. Jeden z takich przykładów, gdy pracownicy mieli nieczyste intencje i potem finalnie zostali zwolnieni, omawiałem w poprzednim odcinku, więc jeżeli jeszcze go nie widziałeś, no to koniecznie kliknij, link powinien się pojawić gdzieś tutaj na planszy. Zobacz najpierw tamten odcinek i wróć do tego, bo to jest pewna seria, która ułoży się na końcu w cały obrazek. W tej serii będą 3 puzzle, poprzedni odcinek, ten i jeszcze jeden, dlatego warto zajrzeć do poprzedniego odcinka, a my tymczasem bierzemy się za to, jak zabezpieczyć firmę przed odejściem kluczowych ludzi. Otóż, żeby zabezpieczyć swoją firmę przed odejściem kluczowych 1, 2, 3 pracowników, oczywiście to wszystko zależy od wielkości biznesu, bo czasami może być ich trochę więcej, kluczem jest zespół. To znaczy zespół fachowców, którzy nie są mistrzami świata, ale którzy są bardzo dobrzy w tym, co robią. Weźmy za przykład zespół sportowy. W zespole sportowym zazwyczaj jest jakaś gwiazda, jest jakiś jeden dobry zawodnik. Natomiast gdyby w zespole był tylko jeden świetny zawodnik i nie miał absolutnie żadnego zastępstwa i on znika, no to zespół ma problem. Dlatego zespoły sportowe są budowane w taki sposób, że nawet jeżeli próbujemy grać na jednego człowieka, to cały zespół powinien być świetny w tym, żeby grać na tego jednego, ale ten jeden świetny powinien mieć zawsze zastępcę. I za moment dam instrukcję, jak zbudować świetny zespół, który będzie się nawzajem uzupełniał i który nie będzie narażony na to, że jeżeli kluczowy gracz odchodzi, no to cały zespół, cała firma ma problem. To zadanie jest dość proste, natomiast nie jest łatwe. Wdrożenie tego, o czym za chwilę powiem, będzie wymagało wysiłku, będzie wymagało zaangażowania, natomiast zainwestuj ten czas, zainwestuj te środki, bo po prostu w długim terminie to się opłaca. Od czego zatem zacząć budowę silnego zespołu? Numer 1. Zacznij od zbudowania struktury organizacyjnej. Wiem, to słowo jest takie dość wyświetlane, brzmi korporacyjnie, struktura organizacyjna, ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby rozrysować na papierze, obojętnie jak to zrobisz, albo w komputerze, jak wygląda schemat zatrudnienia w Twojej firmie dzisiaj, czyli jakich ludzi masz na pokładzie,
jakie mają stanowiska przypisane, a jakie naprawdę pełnią. Okay? Jak ta struktura wygląda, kto pod kim powinien pracować, kto pod kogo należy. To jest pierwszy bardzo ważny krok, żeby zbudować obraz rzeczywistości takiej, jaka ona jest dzisiaj. Bo co jest bardzo ciekawym zjawiskiem, kiedy to narysujesz, kiedy na to spojrzysz, to bardzo często okazuje się, że albo kogoś brakuje, to znaczy w strukturze kogoś brakuje, albo w strukturze jest za dużo jakichś pracowników na jakimś stanowisku. To jest bardzo ciekawe, bo gdy to sobie zwizualizujemy, spojrzymy na to, to wtedy możemy to dość głęboko przeanalizować. Gdy wiesz już, jakie stanowiska masz w tej chwili w firmie, gdy widzisz to przed sobą, możesz przejść do kroku drugiego. A drugim krokiem jest określenie kompetencji, które poszczególni ludzie powinni posiadać na tym stanowisku, na tych poszczególnych stanowiskach, bo one będą, te kompetencje się od siebie różnić. Ale bardzo ważne, należy wyjaśnić, co to jest kompetencja, bo część osób trochę to myli, część osób nie zna definicji, więc kompetencja to jest wiedza na temat jakiegoś zagadnienia. Okay? Jeżeli ktoś jest handlowcem, no to powinien mieć wiedzę, nie tylko techniki sprzedaży, albo nie tylko produkty, tylko powinien mieć wiedzę na temat, na wiele różnych tematów dość szeroką. Więc powinien mieć wiedzę na jakiś temat, ale to jest dopiero jedna z 3 składowych kompetencji. Drugą składową jest umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. Czyli nie chodzi tylko, żeby ktoś wiedział, ale żeby umiał też to zrobić. I trzecia składowa kompetencji to jest właściwa postawa, czyli jaką ja mam postawę, w jaki sposób robię to, co robię. Czyli na przykład ktoś może znać świetnie techniki sprzedaży, umieć zastosować, ale gdy klient dzwoni, to odbiera: halo? Nie mam teraz czasu. Nie? Czyli jego postawa jest niewłaściwa. Więc kompetencja to jest wiedza, umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce i właściwa postawa. I gdy dla każdego stanowiska określisz kompetencje, bardzo często okazuje się, że są braki kompetencyjne. To ładnie się tak nazywa, ale okazuje się, że ludzie, którzy są zatrudnieni na różnych stanowiskach, nie wiedzą, nie potrafią, nie mają właściwej postawy do tego, żeby na tym stanowisku być skutecznym. I w 99% w firmach, w których do tej pory byłem, te braki kompetencyjne były widoczne najbardziej u kierowników. Dlaczego? No bo bardzo często kierownikiem zostaje świetny specjalista, ale nikt go nie przygotowuje do roli kierownika, a jak pewnie wiesz albo czujesz, bycie świetnym specjalistą nie oznacza, że ktoś będzie świetnym kierownikiem. Dlaczego? No bo potrzebuje innych kompetencji. Natomiast korzyścią z tego, że odkryje, że ktoś nie ma kompetencji, których potrzebuje na tym stanowisku, jest to, że powstaje taka, w cudzysłowie, ścieżka rozwoju kompetencji. Czyli już wiemy, czego ten ktoś nie wie, nie umie i ma niewłaściwą postawę i możemy mu wyznaczyć cel, żeby się tego nauczył, żeby to potrenował, żeby zmienił podejście na przykład do klientów. Więc po tym ćwiczeniu masz 2 korzyści. Po pierwsze, wiesz, co kto powinien wiedzieć, umieć na konkretnych stanowiskach, a po drugie, wiesz, czego jeszcze potrzebuje się nauczyć. Trzecim krokiem, kluczowym do tego, żeby zabezpieczyć swoją firmę, zabezpieczyć zespół przed odejściem najlepszego pracownika, jest zdefiniowanie i przypisanie do każdego stanowiska jednego zastępcy, tak zwany backup. W IT, w świecie komputerów, serwerów są 2 typy ludzi, to znaczy jeden typ ludzi, którzy robi backup, robi kopię zapasową i drugi typ ludzi, którzy będą robić kopię zapasową. Ja pamiętam, że byłem w obu tych grupach. Najpierw byłem w drugiej grupie, która będzie robić backup, bo któregoś dnia jak padł mi komputer, straciłem wszystkie dane z 10 lat i dosłownie się popłakałem, a z drugiej strony jestem już w grupie, która ten backup robi. W świecie IT to jest oczywiste, natomiast w świecie biznesowym wiem, dlaczego nie. Dlaczego ludzie nie myślą o tym, dlaczego nie rozumieją, że każdy pracownik powinien mieć zastępcę. I uwaga, nie chodzi o to, żeby teraz zawsze 1 do 1 ktoś mógł kogoś zastąpić, ale nawet jeżeli ten zastępca zastąpi swojego kolegę lub koleżankę, który jest na urlopie, albo jest chory, albo odejdzie w 50%, to my już mamy zabezpieczoną firmę, my mamy już zabezpieczony dział, mamy zabezpieczoną obsługę klientów, mamy zabezpieczoną jakąś usługę, którą świadczymy dla klientów. Natomiast bardzo ważne jest też to, że gdy mamy backup, to znaczy mamy zastępstwo, to w sytuacji, gdy jakiś pracownik idzie na urlop, jego sprawy nie stoją w miejscu. Jego sprawy nie zamarzają na przykład na 2 albo na 3 tygodnie, tylko jego sprawy się toczą. I tutaj bardzo ważna rzecz, uwaga, Ty jako szef, jako przedsiębiorca, jako menadżer również potrzebujesz zastępstwa.
Bo jeżeli nie, to Twoja firma stanie, gdy Ciebie nie będzie. A tego oczywiście nie chcesz. No i czwartym krokiem bardzo ważnym jest stworzenie struktury organizacyjnej, ale takiej, która będzie korespondować z celami, które chcesz osiągnąć w długim terminie. To znaczy każda firma powinna mieć jakieś cele długoterminowe, najlepiej na parę lat do przodu. I jeżeli dzisiaj Twoja struktura, i zazwyczaj tak jest, nie odpowiada temu, żeby zrealizować cele, które masz wyznaczone za parę lat, to potrzebujesz zbudować nową strukturę, opisać, narysować trochę obraz przyszłości. To znaczy, dzisiaj jest jakaś struktura, ale my chcemy takie i takie cele osiągnąć. Potrzebujemy innej struktury, potrzebujemy innych ludzi, prawdopodobnie o innych kompetencjach. Potrzebujemy stworzyć też obraz tego, jak to ma wyglądać w przyszłości. I tutaj bardzo ważna sprawa pomiędzy tą strukturą, która jest dzisiaj, a tą strukturą, która ma być w przyszłości, jest pewna przestrzeń. Okay? I ta przestrzeń powinna być planem do realizacji, oczywiście w kontekście zatrudnienia. To znaczy ona nam pokazuje, kogo jeszcze potrzebujemy zatrudnić, kogo potrzebujemy podszkolić, kogo potrzebujemy nauczyć bycia w nowej roli. Jak widzisz, zabezpieczenie firmy i zespołu przed odejściem kluczowych ludzi nie jest jakoś bardzo skomplikowane, natomiast wymaga podejścia procesowego, wymaga tego, żeby krok po kroku dążyć do stworzenia struktury, która jest dzisiaj, a później do stworzenia struktury, która będzie adekwatna do przyszłych celów. Ale może się teraz zastanawiać, dobra Piotr, no to przecież jest potrzeba bardzo dużo wysiłku. Jaki to może dać rezultat? Pamiętasz mojego klienta z poprzedniego odcinka? Jeżeli jeszcze go nie obejrzałeś, to tutaj jest ten moment, żeby to zrobić. Mój klient, gdy pierwszy raz jego 3 kluczowych pracowników odeszło, miał poważne problemy organizacyjne i biznesowe. Natomiast po paru latach, gdy zbudowaliśmy strukturę, gdy zbudowaliśmy cały system jego firmy, okazało się, że gdy kolejnych 2 pracowników robiło niestety zamieszanie, byli świetnymi specjalistami, ale byli ze wszystkimi skłóceni, ludziom się nie chciało przychodzić do pracy, po prostu mieli ich serdecznie dosyć. Gdy podjęliśmy wspólnie decyzję, żeby ich zwolnić, firma w zasadzie nie zauważyła różnicy. To znaczy pozostali ludzie, ci przygotowani wcześniej zastępcy, przejęli część ich obowiązków. Ich zaangażowanie tych, którzy zostali, się drastycznie zwiększyło. Wszyscy odetchnęli, bo tamci naprawdę robili bardzo dużo złej roboty w firmie, a wydajność tych, którzy zostali, wzrosła o 20%. O 20%, bo to wszystko mierzyliśmy. Więc takie konsekwencje daje porządne wykonanie roboty pod tytułem struktura organizacyjna, opisy kompetencyjne, opisy stanowisk, każdy ma zastępcę, a później nowa struktura, która jest adekwatna do celów, jakie chcesz osiągać. Dlatego jeżeli chcesz mieć bezpieczny biznes, chcesz mieć zabezpieczony zespół, chcesz, żeby Twoja firma była trwała, wytrzymała, nawet w czasie takich perturbacji, że ktoś odchodzi, no to warto to zrobić zgodnie z procesem, warto to zrobić zgodnie z metodyką, która działa. A już w następnym odcinku podpowiem, jak zatrudniać najlepszych pracowników na rynku, jak powodować, żeby oni zostali z Tobą przez długie lata oraz, co bardzo ważne, jak znajdować ludzi, którzy będą idealnie pasować do Twojej firmy. No i taki aspekt jeszcze zaangażowania, którzy będą dawać z siebie dużo więcej niż tylko przychodzenie do roboty, żeby zrobić to, co się należy i wziąć pieniądze. Dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz, kliknij dzwoneczek, żeby nie ominął Cię kolejny odcinek. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć.